Siema YouTube, słuchajcie, to co za mną stoi to Ford Mondeo MK5 z silnikiem 1.5 TDCi. Ja nazywam się Norberto Kubana i dzisiaj będziemy wymieniać w tym aucie sprzęgło wraz z kołem dwumasowym. Zaczynamy. Ok, auto mamy już w garażu. Dobra, dlaczego w ogóle będziemy wymieniać to sprzęgło? Czy sprzęgło się zużyło? Nie, niestety słychać koło dwumasowe przy zapalaniu silnika. Po prostu się tłucze. Samochód ma 270 000 km przebiegu, także no niestety przyszedł już na niego czas. Lepiej jest to zrobić zawczasu, gdyż tutaj już kiedyś wymieniałem takie koło i skończyło się to tak, że śruby, jak gdyby ten dwumas zasłonił śruby i niestety nie było innej możliwości, żeby go już odblokować, trzeba było go wyciąć szlifierką. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo tutaj mam nowy zestaw sprzęgła do tego auta. Robimy sobie mały unboxing. Zobaczymy, co tu jest. Co my tu mamy? Mamy nowy docisk. Tak to wygląda. Mamy nową tarczę sprzęgła. No i mamy właśnie nasze koło dwumasowe. Także ono tak wygląda. Tu jest jeszcze wysprzęglik. Troszkę. No, tu jest jeszcze nowy wysprzęglik. Także no tak to właśnie wygląda, że tak wygląda fabryczne koło. Tutaj przychodzą śruby, zresztą te śruby tutaj są. O, powinno się za każdym razem wymieniać nowe, dlatego że dokręca się je momentem, a potem na kąt. A tutaj ten dwumas zablokował się w takiej pozycji, że te dziurki były tu w tym miejscu i no nie dało się odkręcić śruby, więc żeby je odkręcić, trzeba było to wyciąć. Dobra, zabieramy się za pracę. Zapomniałem jeszcze dodać, że wymieniając sprzęgło, warto jest też wymienić od razu uszczelniacz wału od strony skrzyni, no bo wiadomo, to jest bardzo dużo pracy. Tutaj jeszcze dokupiłem sobie płyn hamulcowy, no bo wiadomo, że przy wymianie wysprzęglika coś tam zawsze pocieknie, może przy okazji też wymienimy ten płyn. Jeżeli kogoś interesuje, tyle kosztuje ten zestaw. 1613 zł to już jest zestaw sprzęgła razem z tym uszczelniaczem i razem z płynem hamulcowym. Dobra, zabieramy się za robotę. Słuchajcie, od czego zaczynamy? W pierwszej kolejności oczywiście pokrywa aut. Musimy sobie tak wyrzucić stąd puszkę filtra, dwie śrubki, ten przewód, dwie śrubki, ten przewód. W następnej kolejności musi wyjechać akumulator, potem jego podstawa. Wtedy już będziemy mieć tam dostęp do skrzyni. Oczywiście tutaj później łapy, wszystkie możliwe jakieś rzeczy, które nam będą przeszkadzać, bo tu z tej strony będą, tam pod spodem są śruby, które trzymają skrzynię. Potem w następnej kolejności musimy podnieść auto, zdjąć koła, rozebrać zawieszenie, spuścić olej ze skrzyni, bo będziemy wyciągać półosie. Tutaj w tym aucie akurat olej jest świeży, ma dosłownie kilka tysięcy kilometrów, także go spuścimy do jakiegoś czystego naczynia i wykorzystamy go ponownie, ewentualnie uzupełnimy jakiś tam brak. No i cóż, jak już wyciągniemy półośki, no to będzie można odkręcić skrzynię. Tutaj ze względu na to, że są tak zwane sanki, czyli rama pomocnicza zawieszenia z przodu, da się to zrobić bez wyciągania skrzyni. Trzeba tu po prostu zrobić sobie więcej miejsca po tej stronie i spiąć tą skrzynię tak, żeby nam nie przeszkadzała. Tam będzie około 20 cm miejsca, żeby po prostu odkręcić tą dwumasę. Będzie też trzeba wyjąć rozrusznik i zblokować sobie silnik, bo jest to wszystko na pewno od nowości zapieczone, mocno siedzi, także zabieramy się za robotę. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dobra, filtr powietrza, akumulator i jego podstawę mamy już wyjęte. Wszystko leży tam. Także teraz mamy fajny dostęp
tutaj do tych wszystkich śrub. One są tam pochowane głęboko. Tu jest ich kilka. Ważna sprawa. Tu w tym miejscu jest odpowietrznik skrzyni biegów. Ja sobie go wyciągnąłem. No niestety dobrze jest go wyjąć, bo potem przy manewrowaniu skrzyni on i tak zostanie zniszczony. Kosztuje około 100 zł nowy. Może tu będzie lepiej widać. O. No niestety ten już był. To jest plastik i trudno. Na takie rzeczy już nie mamy wpływu. Próbowałem go delikatnie podważyć taką łapką do czymś takim, ale niestety się poddał. Także no nic, trzeba będzie to zamówić. To jest dostępne w sumie w ASO, tam około 80 do 100 zł, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to jest taki newralgiczny punkt. No i co? Myślę, że możemy podnosić samochód i rozbierać zawieszenie, ściągnąć osłonę, spuścić olej ze skrzyni, rozebrać zawieszenie z obydwu stron, wyciągnąć półośki, a potem będziemy tutaj gdzieś próbować podwindować sobie ten silnik, no i po kolei odkręcać śruby. Tutaj jeszcze trzeba ściągnąć te cięgna od skrzyni biegów. Może to zrobimy od razu. Weźmiemy sobie taką samą łapkę, tylko troszkę większą. Wystarczy po prostu delikatnie podważyć i powinno wyjść. Jedno jest i drugie to jest po prostu tutaj wciśnięte na wcisk. Dobra, druga nie chce wyjść, potrzebuje drugiej ręki, także wracamy za chwilę. Dobra, drugie ciągną zgięte, jak widać one są po prostu tutaj na takim przekubie kulowym. Musimy odkręcić tą całą ramę, uchwyt, który trzyma te cięgna, wywinąć sobie je tam gdzieś do tyłu, bo będą nam tutaj przeszkadzać. I potem właśnie mamy tutaj już dostęp do wiązki, która idzie tu po skrzyni, którą trzeba zdjąć, a pod wiązką, tego nie jestem w stanie tam dojść kamerą. W każdym bądź razie, jak tutaj zrobimy troszkę miejsca, to będzie to lepiej widać. Musimy odpiąć też i odkręcić przewody, które idą tutaj do wysprzęglika. Bo widać, jest tam na dole. Działamy. Dobra, uchwyt do cięgien skrzyni biegów mamy zdjęty. Te cięgna sobie gdzieś tam dałem daleko. Widać, żeby mi nie przeszkadzały. Tutaj odpiąłem sobie przewód do wysprzęglika, więc żeby nie kapał mi tutaj płyn hamulcowy, to na patencie, czyli żabki, dwie nasadki długie, jest ładnie ściśnięty, nic się nie leje. Tutaj już fajnie widać, jaki mamy dostęp do skrzyni. Tam są właśnie, teraz widać jedną śrubkę. Tutaj jest jeszcze instalacja na nich. Tam z tyłu śruba chyba jedna, z tego co pamiętam, trzyma też rozrusznik, ale rozrusznik i tak musimy wyjąć, bo będzie potrzebny wyjęty, żeby zablokować silnik, żebyśmy mogli odkręcić i dokręcić sprzęgło. Także myślę, że tutaj na razie to zostawimy, a sobie jeszcze tu pościągałem sobie jeszcze wtyczki od tych czujników tutaj, tych dwóch, żeby tą instalację sobie dałem gdzieś tu na bok. To możemy zdjąć w ogóle stąd, bo tu są jeszcze takie uchwyty. Po prostu to nam później będzie cały czas przeszkadzać. Ok, to mamy zdjęte. Tego dalej już nie damy rady. W każdym razie tutaj musi być po prostu dużo luzu. W zasadzie ten przewód, żeby nam nie przeszkadzał, też możemy wyjąć od razu. Trzeba tylko podważyć taką zawleczkę. Normalnie dobrze jest jej nie zgubić, aczkolwiek to jest zawleczka od wysprzęglika, więc jest nowa w nowym. I to powinno nam tu wyjść. Dobra, leje się jeszcze trochę płynu hamulcowego, odkładamy to na bok. Trzeba uważać, żeby nie zlać tego tym płynem lakieru, bo niestety szybko wypali dziurę.
Dobra, ja podnoszę auto i będziemy rozbierać zawieszenia. in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me. Dobra, jesteśmy już pod autem. Oczywiście jestem hardcorem i będę to robił bez kanału, bez podnośnika, tylko tutaj, jak widzicie, auto jest zabezpieczone. Na kubełkach jest zdjęta osłona. W pierwszej kolejności spuścimy sobie olej ze skrzyni. Tutaj jest korek spustowy. Tu w tym miejscu jest wlew. Tutaj przygotowałem sobie już czysty kanister popłynie do spryskiwacza, dlatego że, tak jak wspomniałem, olej w tej skrzyni był wymieniony jakieś 3-4 tysiące km temu, a interwał, przynajmniej ja wymieniam co około 60 tysięcy, także szkoda by było. Jeżeli chcemy odzyskać stary olej, to nie odkręcamy wlewu, dlatego że po prostu nam to popłynie dużym strumieniem. Tylko delikatnie tutaj popuszczamy i będę musiał palcami przytrzymać ten korek, żeby ściekało nam to tutaj tu na dół, a nie po tych sankach, bo wtedy ten olej po prostu będzie brudny. W międzyczasie zamówiłem sobie 2 nowe korki w ASO oraz ten odpowietrznik. Łącznie kosztowało to będzie kosztowało 130 zł. Także tutaj już sobie popuściłem delikatnie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby tutaj w ogóle to jest imbus H8 w tym miejscu. Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby tego imbusa tam dobrze wsadzić, bo łatwo jest obrobić. Ja sobie tutaj przytrzymam z drugiej strony. Łatwo jest obrobić tą śrubę i tak jak mówię tutaj, o właśnie, tylko sobie troszkę przesunę w tę stronę. Trzeba to troszkę przytrzymać. A jak widać, olej jest czyściutki. Żeby to po prostu nie lało się po niczym innym. No trochę to niestety potrwa, dlatego że tego oleju jest tu prawie 2 litry. Z takim ciurkiem można popróbować bardziej. O, coś takiego. Dobra, olej mamy już spuszczony. Wygląda na trochę czarny, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że był wymieniony niedawno. Także zabieramy się za... Oczywiście olej spuściliśmy po to, żeby jak wyciągniemy półośki, po prostu żeby ten olej nam się nie wylał ze skrzyni. Także teraz zabieramy się za odkręcenie z obydwu stron przegubów. I później odkręcimy sobie drążki kierownicze i tutaj te 2 śruby, te duże, bo one trzymają zwrotnicę, więc po prostu ta zwrotnica nam sobie pójdzie w tą stronę, będziemy mogli ją odciągnąć tak i wyciągnąć te półośki. Tutaj ta półośka akurat ma tam, akurat pada światło, ale zaraz Wam pokażę. Ta półośka ma tutaj jeszcze łożysko, więc musimy jeszcze sobie odkręcić to łożysko, sprawdzić je przy okazji. Potem tutaj mamy jeszcze łapę skrzyni i potem tutaj jeszcze trochę rzeczy, jakichś uchwycików, które trzymają rury. O, w tym miejscu jest to, tu już widać te kable, które żeśmy sobie od góry ściągli. Tu jest druga półoś. Przy okazji musimy, w sumie możemy od razu sprawdzić, w jakim stanie są uszczelniacze, czy nie ciekną. Tu nie widać, bardziej tu. Tu jest suchutko. Tak, już mamy to. No, tu jest takie delikatne zapocenie, ale to nawet nie wiadomo, czy z tego uszczelniacza, więc tego po prostu nie będziemy ruszać. Dobra, no to cóż, ja zabieram się za rozbieranie zawieszenia i tu już właśnie widać też śruby, które trzymają skrzynię. Tam u góry jest jeszcze rozrusznik. Sonda, lambda zasłania, ale tam go widać kawałek. Także też musimy go wyjąć i zablokować sobie koło zamachowe. Dobra, działamy. Nah, don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
Półośki wyjęte, zawieszenie rozebrane. Tak naprawdę, żeby to rozebrać, to są te dwie śruby i jedna śrubata tutaj od drążka kierowniczego. To, no i śruba jeszcze, która trzyma oczywiście przegub. Teraz Wam to pokażę. To mamy śrubę nakrętka 24, śruba trzymająca przegub 32 i tam jest jeszcze tutaj numer 21, to jest ta śruba trzymająca drążek kierowniczy. Dobra, czyli co? W zasadzie skrzynię mamy już wolną. Ja sobie tutaj jeszcze zasłoniłem ten otwór na odpowietrznik, też turbosprężarkę, żeby tam nic nie powpadało, jakieś syfy. Także możemy powoli odkręcać śruby, jest ich tu kilka, a ja Wam potem pokażę, jak to wygląda. No i co? Trzyma tą skrzynię trzymają jeszcze dwie łapy. Jedna jest tam z tyłu, jedna jest tutaj. Będziemy musieli się pozbyć tego takiego, jak gdyby takiej podstawy, tego całego, tego, bo nam to będzie przeszkadzać, także trzeba będzie silnik troszkę, jak popuścimy już tą śrubę, która trzyma silnik też, razem ze skrzynią, podwindujemy sobie silnik, opuścimy go na dół i wtedy tutaj trzeba zdjąć tylko, albo nawet może nie trzeba, albo trzeba zdjąć to, albo to zjedzie tutaj po prostu do tej dziury, że będzie można te śruby poodkręcać po to, żeby ta skrzynia miała tutaj więcej luzu. Dobra, ja się biorę za odkręcanie śrub skrzyni i za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Chciałem jeszcze dodać, że to jest silnik 1.5 TDCi, czyli 8-zaworowy, czyli ewolucja bardzo, bardzo popularnego silnika HDI 1.6 oraz 2.0. One są dosyć podobne do siebie. Także podejrzewam, że podobna procedura, ci, którzy mają Citroena, Peugeota, to pewnie znają ten widok. Także podejrzewam, że podobna procedura jest, jeżeli chodzi o wymianę sprzęgła i dwumasy w tych wszystkich wozach. Dobra, działamy. Jeszcze jedna sprawa, tu zauważyłem, że jak ta zwrotnica sobie leży po prostu luźno, to ten przewód hamulcowy jest napięty, także żeby go nie zniszczyć, no bo to wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze. Wsadziłem tu tylko śrubę, po prostu żeby to tylko się trzymało. Z drugiej strony zrobimy to samo i wtedy mamy pewność, że widzicie, jest tutaj po prostu naciągnięty, więc dobrze jest to po prostu sobie wsadzić. Tutaj jedną ręką tego nie zrobię, także działamy. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Odkręcając tutaj śruby od dołu, pojawił się problem, ponieważ tutaj jest śruba, która trzyma DPF-a, już ją odkręciłem i w ogóle go wyciągłem. I ona zasłania dostęp do jednej śrubki tej. To się da wykręcić płaskim kluczem, ale niestety tak i zostawić ją tutaj. W sensie przy wyciąganiu skrzyni trzeba ją po prostu cofnąć i ją tu zostawić, potem ją wkręcić jako pierwszą. Natomiast no niestety tak mocno się działa, że się obrobiła i żeby ją odkręcić, ona już jest popuszczona. Udało mi się to oczkiem, kluczem oczkowym po prostu odkręcić. Natomiast no niestety trzeba było odkręcić sprzężarkę klimatyzacji, no i dwie śruby od DPF-a, jedną tu, drugą tu, no i u góry tam jeszcze przy turbosprężarce taką klamrę, no i cofnąć całego DPF-a. Mówię, teraz już tu muszę ją wykręcić i podjechać do sklepu ze śrubkami, kupić nową, no i co, działamy dalej. Łapę, która trzyma skrzynię biegów, już mamy wyjętą. Ona się tutaj trzyma na tych raz, dwa, trzech śrubach. Jest przykręcona do skrzyni. A na tej śrubie i tutaj z tym cylind blokiem jest przykręcona do karoserii. Także silnik nam tutaj lata cały. Już widać, że się trzyma tylko na tej łapie, więc teraz po prostu podłożymy sobie pod silnik podnośnik. Odkręcimy tą łapę, opuścimy go troszkę w dół, żeby tu był dostęp do tej łapy. Tą łapę wykręcamy. No i co? Skrzynia jest
już nasza. Ja sobie jeszcze, żeby ułatwić sobie zadanie, zrobiłem sobie, a to akurat było w zestawie sprzęgła, taki kartonik. Zaznaczyłem sobie, że to jest góra i wszystkie śrubki po kolei. To jest fajny patent, bo nie pomylicie się. Tutaj jeszcze brakuje tej jednej śruby, która jest obrobiona, którą muszę sobie dokupić, ale ja wiem, że ona jest tutaj po tej stronie, w tym miejscu. Także jedziemy dalej z tematem. Start saying, put 'em on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you got. Ok, jak widać silnik już sobie opadł. Łapa wolna. Ona się trzyma tutaj na jednej śrubce tutaj u góry. Może wezmę sobie lampkę. W tym miejscu. Tu wystarczy popuścić tą nakrętkę i na 3 śrubach. Jedna tu, druga tu, trzecia tu. Tu mamy te śrubki. O, idą tak. Jedna tu jest z masą, druga jest tu. Odkładamy sobie. Odkładam wszystkie części razem ze śrubami, wtedy jest łatwiej po prostu później dojść do ładu, co i jak. No i co, tak naprawdę tu już chyba możemy wyciągać tą skrzynię. Ona się tu ładnie zaprze nam o wózek, tu widać elegancko, tu w tym miejscu, tu, i będziemy mieć fajny dostęp już do dwumasy i do sprzęgła. Ok, zapomniałem jeszcze, że musimy wyjąć rozrusznik, ponieważ w rozruszniku są dwie śruby, które są wkręcone od drugiej strony w skrzynię. Także nic. Musimy tu jeszcze te dwie śrubki wykręcić i wtedy skrzynia jest już luźna i będziemy mogli ją wyjmować. Także do dzieła. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Ok, naszą skrzynię mamy już cofniętą. Tutaj już ładnie widać dwumasę razem ze sprzęgłem. Więc musimy teraz zablokować sobie tu na tych ząbkach, tylko z drugiej strony, tam gdzie jest rozrusznik, specjalną blokadą. Ewentualnie można jakimiś domowymi sposobami próbować. Ja akurat mam blokadę do tego silnika. Ta skrzynia, ona się tam cofnie. Tutaj po prostu blokuje ją pomocnicza rama przedniego zawieszenia i żeby ją wyjąć, to trzeba byłoby tą ramę opuścić, natomiast nie ma takiej potrzeby, bo tu zdejmiemy nadkole, ten plastyczek, ten tutaj, o, to i ta skrzynia pójdzie jeszcze w tamtą stronę na tyle, żeby dało się tutaj działać. Dobra, no to co? Lecimy dalej z tematem. Przygotowałem sobie już blokadę. Ten ząbek tutaj elegancko, pokażę Wam na starej dwumasie. Blokuje się, wchodzi tak. Tutaj skręca się tymi dwoma otworkami, dwoma śrubami w zestawie. Tu są też jakieś inne jeszcze ząbki do innych typów silników. W każdym razie tutaj już sobie opuściłem silnik. Jest elegancki dostęp. Tak to wygląda. Jest jakby tu około 15-20 cm między skrzynią a silnikiem i to w zupełności wystarczy, żeby to sprzęgło wyjąć. Ja blokuję motor i wyciągamy stare sprzęgło. No, man, I still go, 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 go. When you feel low, you can still go, go. When you feel slow, you can still go, go. When there's no hope, you can still go. I never win, so no, no, I still go. Sprzęgło wyjęte. Stary docisk. Stara tarcza. No, po tarczy już widać, że szczególnie po grubości widać w stosunku do nowej, że już parę kilometrów ma. Dwumas jest jeszcze, no nie jest zablokowany jeszcze. Podejrzewam, że chwilę by pojeździł, ale chcieliśmy tutaj uniknąć po prostu tego, co się stało. Tu tylko akurat jest odwrotnie, że
zablokuje się on w takiej pozycji, o, że nie ma dostępu do śrub i wtedy to wszystko trzeba tam na aucie wycinać szlifierką. Mało przyjemne zadanie. Niestety teraz musimy sobie tutaj wszystko wyczyścić. Jak już mamy to zdjęte, zamontować sprzęglik. Tak to wygląda pod autem. Tutaj już widać ślady, że uszczelniacz zaczął puszczać. Więc jak robicie takie roboty wymiany sprzęgła, naprawdę to już jest kilkadziesiąt złotych więcej. I raczej się zawsze to wymienia, żeby potem nie było niespodzianki, że zamontujesz nowe sprzęgło, a za 3000 km zacznie się lać stąd olej. Tutaj widać ładnie wysprzęglik. O, i to wszystko sobie musimy tu wyczyścić, cały ten dzwon skrzyni. Tu jest po prostu syf, kiła i mogiła. Jeszcze taka ciekawostka a propos tego, co mówiłem wcześniej, że to jest silnik HDI, jak widać oznaczenia Fomoco, ale też Peugeot Citroën, czyli grupa PSA, więc no, ten silnik można spotkać w wielu innych pojazdach. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Czyszczenie tego to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Trochę się trzeba było nagimnastykować, ale udało się to doczyścić ładnie wszystko. Zaraz wyjmiemy sobie uszczelniacz. Z drugiej strony też. Ja już wyjąłem wysprzęglik. No i tam mamy mały problem. Zaraz Wam pokażę. Wyjąłem sobie stary wysprzęglik. Łożysko oczywiście jest już zużyte. No już miałem montować nowy, ale zauważyłem, że jest pęknięty. Zastanawialiśmy się tutaj z właścicielem pojazdu, co z tym robimy. O, tutaj właśnie fajnie, tego sztywniutkie, fajne wszystko. Tutaj. Co z tym zrobimy? Jest weekend. Części przyszły z internetu, cały komplet, tak jak widzieliście. Więc jedyne co możemy zrobić, to albo próbować to skleić, albo wyciąć po prostu ten kawałek pęknięty stąd. No niestety ta dwumasa po prostu, która jest ciężka, ona uderzyła w to w paczce i tą obudowę tutaj delikatnie nadkruszyła. Więc spróbujemy to delikatnie wyciąć, bo klejąc to jest ryzyko, że to się gdzieś tam urwie, odpadnie, zablokuje tą pompę. O, nawet już teraz się tu blokuje troszkę o to, więc żeby nie ryzykować, spróbujemy to deczko przeszlifować i na odpowiedzialność właściciela, on tak zadecydował, tak to wkładamy. Delikatnie to wyciąłem taką szlifiereczką i na odpowiedzialność właściciela wsadzamy to do auta. Oczywiście normalnie polecam wymienić, czy tam zareklamować tą część, dlatego że jeżeli ono przestanie działać, no to nie będziemy mieć sprzęgła i trzeba będzie ściągać tą skrzynię jeszcze raz, a jest to dosyć dużo roboty, więc lepiej sobie to wymienić. No, mamy takie okoliczności, że samochód jest potrzebny, a jest weekend, nie ma możliwości tego zareklamowania, więc wkładamy to w ten sposób. Uszczelniacz sobie delikatnie podważamy takim małym śrubokręcikiem. Delikatnie z jednej strony, z drugiej. O, i już wyszedł. Tu trzeba sobie sprawdzić, czy nie ma żadnych zadziorów na wale korbowym. Wszystko to dokładnie wyczyścić. Jeżeli jest tu jakieś coś, to można jakimś drobniutkim papierkiem typu 600 czy 800 przejechać tutaj,
Odczyścić, tu jest w miarę ok. Po drugiej stronie założyłem już wysprzęglik, nasmarowałem wałek. Był tam specjalny smar w zestawie. Wkładam uszczelniacz i możemy montować dwumasa. A, co jeszcze jest ważne. Po założeniu tego uszczelniacza bodajże 4 godziny nie powinno się uruchamiać silnika, bo on się tutaj układa właśnie na wale i jak zapalimy silnik, no to może cieknąć. Dwumas mamy wsadzony, wstępnie złapany.
się trzyma na takich śrubach. To jest stara śruba akurat. One tu mają klej na końcu. Sprawdziłem sobie, dwumasę trzeba dokręcić wstępnie na 30 Nm. Oczywiście na krzyż, tak samo jak koła. I potem 90 stopni. Do tego jest taki kątomierz specjalny, ale tutaj jest kiepsko, więc wystarczy sobie zrobić markerem ślad na śrubie albo po prostu na oko te 90 stopni. To nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ważne, żeby było w okolicach tych 90. Oczywiście trzeba sobie tam u góry odblokować tą blokadę, żeby nam nie przeszkadzała przy wkładaniu dwumasa. No i co? Dokręcamy to. Potem wsadzamy tarczę i docisk. Docisk powinien być dokręcony na 29 Nm. Wszystkie te 6 śrub, które są dookoła. Mam do tego jeszcze taki przyrząd do centrowania tarczy, żeby potem nam gładko wsiadła skrzynia. Ale to zaraz Wam pokażę jak to działa. Go, yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want Dwumas przykręcony, 30 Nm plus 90 stopni. Wkładamy tarczę. Tu jest bardzo istotne, żeby nie pomylić stron. Gdzieś tu jest napisane. Tu jest napisane Gearbox Side, czyli tą stroną do skrzyni biegów. Potem zakładamy na nią docisk, żeby potem wycentrować tą tarczę, żeby skrzynia, wiadomo, tutaj wchodzi wałek w to, żeby to było na środku, bo ta tarcza po prostu ona może być gdzieś tam się przemieszczać. Zanim dokręcimy to momentem 29 Nm, to mam taki przyrząd. To po prostu się wkłada, w tą stronę się wkłada wał korbowy. To jest już tu sobie dobrałem odpowiednią końcóweczkę i potem tym się dopycha i ta tarcza, tak to działa. Tam się blokuje na dole w wale i tutaj po prostu to centruje tą tarczę, żeby nam później skrzynia mogła gładko wyjść. Dobra, wkładamy to. it my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you Udało się dobrnąć do końca. Cały zestaw już jest wsadzony, dokręcony. Także teraz co? No, trzeba w odwrotnej kolejności wszystko poskładać, wsadzić skrzynię, przykręcić ją, zamontować łapy, zamontować zawieszenie i tak dalej, i tak dalej. No tym nie będę Was zanudzał, bo ten film musiałby trwać przynajmniej z 2 godziny. Oczywiście po poskładaniu tego wszystkiego należy jeszcze odpowietrzyć sprzęgło. Ja sobie tutaj przygotowałem stary wysprzęglik. Tak wygląda odpowietrznik. Ściągamy ten kapturek, przekręcamy go o tyle i wystarczy kilkukrotnie nacisnąć pedał sprzęgła, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli się podobało, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Jeżeli popełniłem jakieś błędy, zachęcam do sekcji komentarzy. No i zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Będę starał się umieszczać więcej takich materiałów. Pozdro!